Partnerem odcinka jest Zen.com, aplikacja z kartą idealna na podróż i do codziennych zakupów. Partnerem wyprawy do Maroka jest serwis wakacje.pl. Dzień dobry szanownym Państwu. Zaczynamy dzień i na początek chciałem pokazać Wam naszą bazę w Fezie. Dar Faruzi, czyli dom Faruzi. Jest to Riad, czyli klasyczna marokańska rezydencja. Należała niegdyś do bardzo zamożnej rodziny i została wybudowana w XVII stuleciu. I elementy tegoż stylu autentycznego mamy do dzisiaj. No, na przykład to jest cedrowe drewno. Mamy owe ozdoby na ścianach, ale mamy też różnice pomiędzy riadami, na przykład w Marrakeszu, a riadami tutaj. Zawsze riad albo riad ma taki oto wewnętrzny dziedziniec, by chronić prywatność. Okna pokoi są w tę stronę zwrócone, do wewnątrz, ale te w Marrakeszu nie mają dachu nad owym dziedzińcem. No tam prawie nigdy nie pada, tam jest ciepło, a my tutaj jesteśmy na wysokości 500 metrów ponad poziomem morza, góry niedaleko, więc chłodniej. Więc tu zawsze riad jest przykryty dachem. Skoro mamy dach, mamy i zdobiony sufit i mamy i wspaniały żyrandol. Tam na dole czeka na nas śniadanie. No, klasyka marokańska, czyli świeże, fantastyczne owoce. Mam nadzieję, że wśród nich będą tanżerinki. Chyba są. No tanger to są właśnie owoce stąd. Coś pomiędzy mandarynką a pomarańczą, boskie. Kawa, herbata miętowa, naleśniczki, miody, konfitury, jeśli ktoś chce jajka. No i to właśnie tam jest. I teraz trzeba przedrzeć się przez ów labirynt wąskich schodów. Te schody prowadzą też na górę. No nie w tym miejscu, ale kawałek dalej mamy płaski dach. Zresztą czuję, że go jeszcze dzisiaj pokażemy. A ja na razie, widzicie, czymś takim piękne ozdoby schodzę na dół. I życzę samemu sobie bon appétit. No, Wam również. Jeśli będziecie w Fezie bawić nieco dłużej, to zróbcie koniecznie to samo, co właśnie my teraz zaczynamy. Czyli zafundujcie sobie wspaniałą, kilkugodzinną wycieczkę. Miasto leży u podnóża Atlasu Średniego i my właśnie w owo pasmo górskie, bardzo długie, wjeżdżamy. Atlas Średni ograniczony 2 innymi pasmami, jakże słynnymi. Już same nazwy każdego, kto interesuje się geografią i historią, podniecają wielce. No bo Atlas Średni, a pomiędzy nim Atlas Wysoki i góry Rif. No, mamy czas ograniczony, więc będzie tylko ów Atlas. Ale zobaczcie, słońce dopiero wznosi się na nieboskłon i widać ów jakże różny na przykład od okolic Marrakeszu krajobraz. Tam niemal półpustynnie, a tutaj zielono, tutaj tereny żyzne, no i przede wszystkim piękne. A wszędzie tu Berberowie i historia. To wszystko, chociaż odrobinę dziubniemy w trakcie tej wycieczki. Podziwiając ów krajobraz, bardzo łatwo zrozumieć, dlaczegoż to Berberowie i Arabowie tak doskonale czuli się w Andaluzji. No przecież ten pejzaż to jest niemal kopia Andaluzji. No zobaczcie, czerwona ziemia tam, nagie góry i rzędy drzew oliwnych. To jest kopia Andaluzji, albo Andaluzja jest kopią tego, a może w ogóle jedno i drugie, i to jest najwłaściwsze wytłumaczenie, to kiedyś była jedna całość, bo przecież ta gibraltarska przerwa jest bardzo niewielka i prawdopodobnie to był niegdyś jeden
ląd. Tam mamy źródło owej zieloności. Rzeka Mikasi spiętrzona, tam mamy zaporę wodną. I właśnie takich zapór jest tutaj trochę. One są usytuowane tak, by zbiorniki mogły powstawać w miejscu nie tylko przepływu owej rzeki stałej, ale również w miejscu, gdzie z gór spływają rzeki i strumienie tak zwane okresowe. Jak pada, to dodatkowo tam jeszcze spływa woda. I dzięki temu mamy ową zieloność. Atlas Średni jest najważniejszym w całym Maroku miejscem, w którym tłoczy się oliwę. A to się robi tutaj od czasów starożytnych. Zresztą jeszcze o tym dzisiaj będzie mowa. Krasowa forma, zupełnie jak na Bałkanach, czyli mamy góry ze wszystkich stron, a w środku dolinę. Dolinę, która jest bardzo żyzna. No, mamy obok mnie uprawne pole. Ono wygląda teraz na całkowicie wyschnięte, ale jest zaorane i woda tutaj jest. Zatem człowiek wybierał to miejsce od pradawnych czasów, właśnie by działać rolniczo i hodowlanie. Jak już widzieliście wcześniej, w Atlasie Średnim mamy mnóstwo drzew oliwnych. Te pięknie prowadzone oliwne gaje. Wspominałem o konotacjach z Andaluzją. To jest coś, co tu napotkamy niemal na każdym kroku. Oczywiście oliwki nie są stąd. Sprowadzili je tutaj Rzymianie. I zresztą tam we wnętrzu tej doliny tłoczoną na miejscu oliwę wywożono do starożytnego Rzymu. To było bardzo ważne miejsce dla oliwnych rzymskich apetytów. Ale o Rzymie będziemy mówić za chwilę. Będziemy mówić, kiedy zbliżymy się do tego, co tam na horyzoncie, na dnie doliny majaczy. W czasach starożytnych było tutaj Królestwo Mauretanii. Dość potężne, było wasalne w stosunku do Rzymu, ale miało swoich władców, najczęściej Berberów. Choć nie wszyscy nimi byli. Na przykład ostatni król Mauretanii, Ptolomeusz z Mauretanii, nie był Berberem. Co ciekawe, był on wnukiem Kleopatry i Marka Antoniusza. Jeden z najsłynniejszych romansów wszechczasów. Ale było to w czasach panowania rzymskiego cesarza Kaliguli. A Kaligula bardzo lubił robić różnym innym ludziom i zazdrosny o popularność tutaj Ptolomeusza zrobił mu również co sprawiło, że miejscowi zaczęli się buntować przeciwko owemu wasalnemu stosunkowi do Rzymu i przeciwko zrobieniu swojemu władcy. Wtedy to Rzymianie wysłali tu wojska i podbili teren i włączyli to w ramy starożytnego Rzymu. To już był bezpośrednio Rzym. Dwie prowincje, mianowicie Mauretania Zachodnia, czyli tereny dzisiejszego Maroka, i Mauretania Wschodnia, tereny dzisiejszej Algierii. To już było w czasach późniejszego cesarza Klaudiusza. I właśnie wtedy, tu, w tej dolinie, wybudowano Volubilis, wspaniałe miasto. Ono nie było formalną stolicą, ale można powiedzieć, że było to najważniejsze administracyjne centrum tej części jednej z mauretańskich prowincji. Do dzisiaj mamy mnóstwo rzeczy zachowanych, czyli mamy łuk triumfalny, mamy Forum Romanum, mamy domy patrycjuszowskie ze wspaniałymi mozaikami. No i to jest jedna z wielu miejscowych atrakcji. Trzeba wziąć ze sobą sporo wody do zwiedzania, bo drzew tam w zasadzie nie ma. To było dużo większe niż dzisiaj. Odkopano tylko najbogatszą część. Na jednym ze wzgórz nad Volubilis leży miasteczko Moulay Idris. Niezwykle ważne dla Marokańczyków z powodów religijnych, a dla nas z powodów historycznych. Otóż w VIII wieku przybył w te strony właśnie rzeczony Moulay Idris, potomek proroka z Bagdadu.
i osiedlił się najpierw w Volubilis, które wtedy jeszcze istniało, ale już dogorywało. No i działał tutaj, nawracając plemiona okoliczne berberyjskie na islam, co mu się udało i został obwołany królem i był założycielem dynastii Idrysydów. Był pierwszym władcą Maroka, tak się o tym mówi, i założycielem całej dynastii. No i właśnie tutaj jesteśmy. Kolejny wizualny dowód na to, że Andaluzja, El Andalus ma właśnie korzeń stąd. Ów Mulej Idris został tutaj pochowany. O tym za chwilę. Ale z powodu tego, że spoczywa tu ów założyciel dynastii Idrysydów, jest to uważane za święte miejsce islamu dla Marokańczyków. Święte miasto. Oczywiście dobrze jest pojechać do Mekki, odbyć pielgrzymkę tam, ale jeśli nie możesz z jakichś powodów, to wystarczy przyjechać tutaj nie raz, lecz 3 i wtedy to się będzie liczyć tak samo. Tylko dla Marokańczyków. Tam mamy owo święte miejsce, czyli mauzoleum rzeczonego Idrisa. Obok, rzecz jasna, meczet. Widzicie ową drewnianą barierę. Wstęp tam jest tylko dla wyznawców islamu. Zresztą mówi o tym tablica w wielu językach. To jest naprawdę niezwykle ważne dla miejscowych z tych powodów, o których mówiłem, religijnych, ale historyczne powody są również niezwykle ważne. Jeszcze raz przypominam, ten władca, założyciel dynastii Idrysydów, to jest druga połowa VIII wieku. Miejscowa Medina jest niewielka, ale przecudna. Jeszcze raz to powtórzę. Volubilis podupada, mamy VIII wiek. Tutaj zakładają miasto. No i dopiero potem zakładają Fez. To jest naprawdę rzecz stareńka. To widać po architekturze, widać po detalach. Stareńka i żywa. To nie jest turystyczny skansen. Zresztą tak naprawdę turyści wcale bardzo często tu nie docierają. Miejscowy chleb, hops w tutejszym arabskim, a achrum po berberyjsku. Jesteśmy w piekarni, ale bardzo specyficznej piekarni. Bardzo typowej dla tych stron. Jest to piekarnia komunalna. Co to oznacza? To oznacza, że tutaj dokonuje się tylko wypiek, a ludzie przychodzą tu z własnym ciastem. To jest oznaczone i każdy tutaj za opłatą może mieć upieczony chleb. Zobaczcie, to jest opalane drewnem, a tutaj mamy ów piec. Nagrzewają się szamotkowe cegły i przed każdym posiłkiem ludzie przynoszą tutaj ciasto. Na tym piecze się takowe chlebki, a potem sobie je każdy do domu zabiera. No i to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Ilość schodów wydaje się nieskończona, ale wind w VIII wieku nie mieli. Miejscowi mówili, że ów trud wspinaczki zostanie wynagrodzony. Męczące podejście, ale widok wspaniały. Ta część miasta na wzgórzu, zresztą całe miasto jest na wzgórzu, ale mówię o tym, co widzimy, wygląda jak wystająca wyspa, wystająca ponad dolinę, ponad morze zieloności. A co jest tą zielonością? Ową zielonością są oliwki. To są tutaj główne drzewa. Niektóre w pięknych rzędach, a niektóre rosnące po prostu tak, jakby to była jakaś dzika plątanina. Ale jest jeszcze jedna zieloność, niezwykle ważna. Z tamtej strony byliśmy wcześniej, dokładnie z tamtej strony. Ta taka szeroka aleja i wieża meczetu, minaret. Tam nie mogliśmy wejść, a tutaj wszystko widzimy z góry. Zieloność, ta najważniejsza z punktu widzenia religijnego. To są właśnie dachy owego mauzoleum. No i tak, znowu
Znowu Andaluzja przychodzi mi do głowy. Spacerujemy uliczkami, otwarte drzwi i oto gdzie trafiamy, co widzimy. No jesteśmy w tłoczni oliwy. Przede wszystkim, zobaczcie, takie same żarna miażdżą tutaj oliwę jak w czasach rzymskich. To jest wspaniała ilustracja tego, o czym wam tutaj cały czas opowiadam. Pan właśnie nalewa oliwę świeżutką, świeżo wyciśniętą, niefiltrowaną. Ona oczywiście dość długo nie wytrzyma, bo ma mikrocząsteczki oliwek i szybciej się psuje. Ale tutaj oliwa jest podstawową rzeczą spożywczą. To jest jakiś zakup, a ja mam tutaj coś, by wam to pokazać z bliska. Widzicie, mętna, niemal całkowicie, zielona, niezwykle. Jeszcze jedna rzecz, niezwykle ważna, która stanowi o tej niezmienności od czasów rzymskich. Otóż tutaj nie robi się oliwy tak jak robi się teraz w północnych Włoszech i w wielu innych miejscach na świecie. Czyli nie używa się oliwek zielonych. Tu się tłoczy oliwę z oliwek dojrzałych. A teraz najważniejsza część wizyty tutaj. Degustacja. Świeżutka, wspaniała, zupełnie inny styl. Nie jest pikantna przez to, że większość tych oliwek jest dojrzałych. Ale to jest naprawdę fantastyczna oliwa. Teraz czuję lekką pikantność. For the morning breakfast with tea Moroccan Of- and bread Moroccan, harsa. It's good for every moment of the day. Every monsieur. salad, for everything. Yeah. Thank you, shukran. Ale bomba. Świetna rzecz. Jeśli chcecie w tym mieście zjeść, to jest najlepszy wybór. Mówię o typie lokalu. Grill. Zresztą innych w zasadzie tutaj nie ma. Czasami gdzieś pojawiają się miejsca, w których również gotują się rzeczy w tażinach, ale grill króluje. Jak widzieliście, jest zielono, są pastwiska, jest również bydło, więc jest wołowina. No więc wołowina z grilla, albo broszet, szaszłyczki, albo to. Kefta. Mam świeży, doskonały, miejscowy chleb, nie z piekarni komunalnej, tylko takiej, w której kupuje się pieczywo. No i teraz widelec, który jest tylko podajnikiem w zasadzie. I tak, podajniczek, widzicie? O, to jest rodzaj takiego kebabika, który sobie tutaj wkładam. Dodaję owego spieczonego pomidora i trochę tej spieczonej cebuli. Dodaję sobie tutaj trochę natki pietruszki. Mam sałatkę marokańską obok. I teraz spróbuję nieco mięsa, by nie mieć całkowicie pełnej buzi, by móc jeszcze trochę do was mówić. Pyszne, soczyste, nieprzepieprzone, nieprzesolone, lekko nakminione. Doskonałe mięso. Keftę, widzicie? A w zasadzie kefta, tak się tutaj na to mówi. To jest dość szeroka rodzina i myślę, że tym tematem zajmiemy się. Ale to już, kiedy zakończymy ową wycieczkę. Wracamy z powrotem do dużego miasta. Kącik partnerski. A teraz słów parę o partnerze tego odcinka. Jest nim mianowicie aplikacja z kartą Zen.com. Karta Zen
Pro to nie tylko idealny partner podczas najdalszych nawet podróży, ale również doskonała rzecz do codziennego, krajowego, że tak powiem, użytku. Za granicą nie musimy sami wymieniać pieniędzy. Przy użyciu tej karty one poprzez nią wymienią się samoczynnie, w dodatku po najkorzystniejszym kursie. A jeśli kupujemy coś na miejscu, to mamy tak zwane zenefity, czyli na przykład cashbacki, a więc zwrot gotówki, czyli ZenCare, a więc opiekę, jeśli jakaś transakcja okaże się problematyczna. No i zakładając konto Zen Pro z kodem Maklowicz-Zen, będziecie mogli cieszyć się nim przez 150 dni za darmo. Partnerem całej naszej wyprawy do Maroka jest serwis wakacje.pl, który ma w swojej ofercie ogromną ilość wycieczek do przeróżnych miejsc na świecie całym. Wśród tej oferty jest również to, co wokół mnie, czyli Maroko, kraj niezwykle interesujący zarówno pod względem krajobrazowym, jak i kulturowym oraz historycznym. I teraz tylko od Was zależy, jaką formę wypoczynku tutaj wybierzecie. Czy chcecie leniwie odpoczywać w kurorcie miejscowym, jak na przykład w Agadirze, czy też chcecie jeździć i zwiedzać. Korzystając z aplikacji wakacje.pl w Waszym telefonie, możecie wybrać to, co Wam najbardziej odpowiada. Koniec kącika partnerskiego. Oto Fez widziany z dachotarasu naszego Riyadu. Na tym dachotarasie, no zobaczcie, płaskie dachy najczęściej służące również celom rekreacyjnym, ale mogą również służyć celom kulinarnym, więc na tym tarasie, na tym stoliku mam przed sobą wszystkie potrzebne składniki, by zrobić danie o nazwie kefta. Kefta, no czyli kuleczki, najczęściej mięsne, ale mogą też być inne, jarzynowe, znane w świecie arabskim, w świecie bliskowschodnim, ale również znane w Turcji, znane w Armenii, na Kaukazie. Kefta, kofta, keftę i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo wariacji. Ja to zrobię oczywiście po marokańsku. Zatem tutaj mam mielone mięso. To jest wołowina, ale możecie użyć na przykład mielonej jagnięciny, możecie użyć mielonego mięsa z indyka, możecie użyć mięsa mieszanego. Trzeba to odpowiednio posolić. Trzeba teraz doprawić to kminem, zmielonym kminem. Kmin tutaj jest obowiązkową przyprawą. Jaką drogę świetlną przebyliśmy od czasów nie tak odległych, kiedy to jeszcze 15-20 lat temu w książkach kucharskich w Polsce tłumaczono to jako kminek, a przecież kmin rzymski, czyli kumin, a kminek, poczciwy środkowoeuropejski kminek, to są dwie różne rzeczy. Teraz tutaj dodaję nieco czosnku, czyli sól, mielony kmin, trochę czosnku. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj za pazuchy wyjmę, troszeczkę wody. Troszeczkę wody i teraz trzeba to bez żadnego jajka wyrobić na masę i z tego zrobić naprawdę małe kuleczki. Zaraz to się wydarzy. W trakcie rzeczonej akcji warto co jakiś czas zwilżać sobie dłonie wodą. No najlepiej byłoby tu mieć miseczkę z wodą i w niej dłonie moczyć. Nie mam wolnej miseczki, ale mam tutaj pod stołem butlę i co jakiś czas sobie polewam łapy. Dzięki wodzie w środku i dzięki wilgotnym dłoniom łatwiej się formuje mięso i wychodzą nam takie oto zgrabne, piękne kuleczki. Słyszycie? Prace trwają. Tam pan coś naprawia. Jesteśmy na dachach Fezu. Pulpeciki spoczywają pod pokrywką w cieniu. Teraz potrzebna jest patelnia wysoka albo taki płaski rondel, który stawiam na ogniu. I rozgrzewam tutaj całkiem sporo
miejscowej oliwy. O, tak, żeby przykrywała dno. Oliwa i chleb. Oczywiście też woda. To są 3 najważniejsze produkty kulinarne tej części świata. Woda wszędzie, ale tu oliwa i owe chlebki. I teraz na tej oliwie najpierw szklę cebulę i pozostały czosnek. Jak widzicie, albo za chwilę zobaczycie, mam przed sobą cały spory, okazały pęczek ziół. To jest zarówno pietruszka, jak i natka kolendry. I oczywiście mogłem wziąć połowę tych ziół, posiekać je bardzo drobno i dodać do pulpecików. Nie zrobiłem tego, tak jest w oryginalnym przepisie, ale po prostu to wszystko trafi do sosu. Więc teraz mieszanka kolendry i pietruszki już nie tak drobno, jak w wypadku tych, które ewentualnie będziecie sobie dodawać do pulpecików. Siekam i one za chwilę znajdą się w sosie. No, jak sos stanie się sosem. To na razie przykrywam, żeby nie zwiało, a tutaj staram się kontrolować sytuację. To się ma nie zrumienić, tylko zeszklić. No i to jest, ten proces jest w trakcie. Cebula przepięknie zwiotczała, czosnek pachnie i nabiera barwy. Za chwilę tutaj znajdzie się coś płynnego, ale jeszcze przez dosłownie kilkadziesiąt sekund w tym powinny znaleźć się przyprawy, żeby pod wpływem temperatury oddały swój smak. To jest nasz dobry przyjaciel mielony kmin. To jest cynamon, szczypta mielonego cynamonu. Cynamon i pomidory, one będą tym płynem. To jest połączenie znane z Grecji. Panowie Muezini się uruchomili, no ale to się dzieje tutaj parę razy dziennie. Piękne, piękne, wspaniałe i majestatyczne. Wsypujemy. I teraz coś, co najkrócej powinno być na patelni, żeby nie zgorzkniało w tłuszczu, słodka papryka. Słodka papryka niewędzona. I teraz właśnie dodaję pomidory. To mogą być świeże pomidory, obrane ze skóry, ale nie będę was okłamywał, że one takie są. Ja używam po prostu pulpy pomidorowej, którą kupiłem tutaj w sklepie. I teraz tak, teraz zmniejszamy pod tym ogień. O. To się ma tylko teraz delikatnie dusić. W środku nie ma soli. Sól już się tutaj znajdzie. W środku nie ma ziół. Całe zioła do środka. I teraz tak, bardzo ważna konstatacja. Otóż miejscowa kuchnia nie jest pikantna, jest łagodna. Oczywiście na stołach pojawia się harissa. Ona jest trochę inna niż harissa z Tunezji. Ona jest bardziej kwaśna, ona jest mniej ostra, ale jest ostra. I ona się z reguły pojawia na stołach, żeby sobie samodzielnie danie doprawić. Dania rzadko są ostre in statu nascendi. Ale ponieważ ja to robię dla siebie, dla nas, więc dodam tutaj troszeczkę owej harissy. I teraz, moi drodzy, to niech się z 10 minut na małym ogniu poddusi. Chodzi o to, żeby cebula zmiękła, sos zanadto nie odparował, a potem będziemy czynili dalsze rzeczy. Teraz kefta, czyli do środka wkładamy owe klopsiki. Musimy sprawdzić, jak wygląda sos. Jeśli zanadto odparował, to podlewamy go odrobiną wody, bo chodzi o to, żeby owe klopsiki w tym właśnie się udusiły. Więc to wrzucam, przykryję, zmniejszę ogień, no i myślę, że 20 minut całkowicie temu wystarczy. Już nie będę potem tego mieszał, będę tylko wstrząsał
naczyniem. A na razie kefta wędruje do środka. Na końcu odkryłem naczynie, żeby sos odparował. On radykalnie pryska. Tak mają pomidory, więc muszę się trzymać od niego w pewnym oddaleniu, żeby całkowicie nie zepsuł mojej śnieżno-białej odzieży. Ale i tak muszę być w kontakcie z tym, bo co teraz trzeba zrobić? Teraz mianowicie trzeba spróbować zrobić tutaj jakieś wgłębienia. Jak się to robi ze świeżych pomidorów, to jest łatwiej. No dobra, nie potrzebujemy żadnych wgłębień. Chodzi o to, żeby wbić tu jajka, tak jak do szakszuki, ale one i tak się tu zmieszczą. Jedno, drugie i trzecie. I teraz te jajka zaraz posypię odrobiną papryki i kminu. Całość przykryję, żeby się ścięły białka, a nie ścięły żółtka. O, po wierzchu, tutaj gdzie jest żółteczko, troszeczkę, dobra, tak. Troszeczkę. Kmin. Przykrywamy. 2-3 minuty będzie gotowe. Czy jestem poplamiony? Nie. Rzecz jest gotowa, jak myślę. Jeśli macie wrażenie, że to danie niezwykle przypomina szakszukę, to się nie mylicie. Oczywiście w szakszuce jest też papryka, ale to jest generalnie bardzo podobna koncepcja. Jeśli nie jecie mięsa, a jecie na przykład ser, to wyobrażam sobie, że to by było doskonałe, gdyby tutaj wrzucić zamiast tych pulpecików na przykład kawałki halloumi wcześniej podsmażone. Też mogłoby być, no ale tak to wygląda w oryginale. I mam ten sos, który już zgęstniał. Jest cebula, są zioła. I teraz postaram się wybrać jaju na wierzch. Jest. Jeszcze trochę tego. I teraz sprawdźmy, czy nie przesadziliśmy z czasem gotowania. Mianowicie, czy żółtko ma dobrą konsystencję? Ma idealną konsystencję. To jest właśnie to, co lubię, czyli całkowicie ścięte białko i nieścięte żółtko. A teraz, starając się w dalszym ciągu nie naruszyć kolorystyki mojego ubioru, mogę wam powiedzieć tylko jedno. Doskonałe, proste i arcymiejscowe. To jest właśnie stąd. I nie musicie tego gotować w fezie, ani na głowie, ani będąc tutaj. Możecie to zrobić sobie w domu. A tak czy inaczej, wyprawa do Maroka jest tak samo polecana jak owo danie. Fez jest miastem tak fascynującym, że naprawdę trudno się z nim rozstać. W poprzednim programie pokazywaliśmy wam Medinę najstarszą, tą z przełomu VIII i IX wieku. No ale jest jeszcze tak zwane nowe miasto, ładnie mi nowe, z XIII wieku. Jest jeszcze Ville Nouvelle z czasów francuskiego protektoratu. Ta brama, Bab Boujloud, poniekąd wiąże się z okresem bytności tu Francuzów, gdyż została zbudowana w roku 1913 w miejscowym stylu. Ale wiedzie do najstarszej części. To jest właśnie najstarsze stare miasto, najstarsza Medina. Nie tak zwane nowe, XIII wiek. By na koniec lepiej wam zobrazować wielkość tej najstarszej części miasta. Otóż owa Medina liczy sobie ponad 300 hektarów. To jest około 10 000 uliczek
i dzieli się na 300 kwartałów. Niezwykle łatwo się tutaj zgubić i punkty handlowe nie będą żadnym miejscem orientacyjnym, bo one się powtarzają. Jest ich tutaj po prostu mnóstwo. No dobra, co tutaj? Tu mamy na przykład czarne mydło na bazie oliwek. To jest aun w blokach, czyli działa albo antypotnie, ale działa również, jak się ktoś goli i się zatnie. A tutaj mamy ambrę w kostkach, widzicie? No to po prostu pięknie pachnie. Jest to rodzaj zestalonych perfum. Tym się kiedyś nacierano, to teraz się częściej wsadza do szafy, ale są to perfumy, co dla niektórych jest tutaj bardzo ważne, bez alkoholu. No to jest rodzaj sklepu z przyprawami i mydlarni. Moi drodzy, byście wiedzieli, jak to różnorodne jest miasto, to ja przedrę się teraz już jak najszybciej przez ową plątaninę i udamy się gdzie indziej. Lwy Atlasu, tak się dzisiaj nazywa dzielnych i jakże walecznych marokańskich piłkarzy, którzy odnoszą ostatnimi czasy znaczące sukcesy. Ale to nie jest tylko metafora. Tutaj w górach Atlasu żyły lwy, takie bardziej futrzaste niż te lwy z kontynentu afrykańskiego, ze środka, z sawan. No bo w Atlasie czasami pada śnieg. No i te lwy zostały wybite przez Francuzów, którzy na nie polowali. W tej chwili próbuje się odtworzyć ów gatunek i być może to się uda. Ale wracając do Francuzów, to oni zostawili po sobie właśnie to. Jesteśmy w samym sercu Ville Nouvelle, czyli najnowszego miasta, mimo że nazywa się nowe, ale już wiecie, że jest tutaj też nowe, stare, z czasów francuskiego protektoratu. To jest najważniejsza ulica Avenue Hassana II, czy też Avenue Hassan II. Hassan II, król Hassan II, to był ojciec dzisiejszego władcy Maroka. No i to jest przepiękna arteria. To jest nowoczesne miasto, to jest bardzo ładna architektura z czasów dwudziestolecia. Zakupy w Medinie były udane. Nie kupiłem mydła, kupiłem sobie fez. Ale fez jako nakrycie głowy akurat do tej części fezu nie pasuje, bo to jest nakrycie głowy tradycyjne. I Medina jest tradycyjną częścią miasta i religijnym sercem Maroka. Natomiast ta część miasta to miasto nowe, to miasto znacznie bardziej liberalne. To miasto, gdzie Panama doskonale się czuje, nie tylko na mojej głowie. Moi drodzy, zmierzch zapada, Nouvelle Ville nas wita. A my się żegnamy.